Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym materiale pokażę Wam, jak stworzyć widget i dodać funkcję, żeby nasz celownik miał podpowiedź, jeżeli najedziemy na dany obiekt. Oczywiście będzie to działać tylko wtedy, kiedy my wywołamy tą funkcję. Tak jak tutaj nie działa, tutaj działa. Użyłem funkcji, tutaj działa. Więc zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy, moi drodzy widzowie, od stworzenia naszego interfejsu. Klikamy sobie prawym, dajemy Blueprint Interface, nazwę sobie BI Circle, otwieram funkcję, nazwę Circle. Compile, save i na razie tyle nas to interesuje. Teraz stworzymy nasz widget. User Interface, Widget Blueprint, User Widget. Ja sobie go nazwę VI dot, bo to będzie moja kropka, która będzie wskazywać mój celownik. Otwieram. Pierwsze co, to dajemy kanwę. Teraz otwieramy sobie Content Browser i przerzucamy tutaj grafiki, które będą odpowiedzialne za moją kropkę i za mój okrąg. Teraz daję sobie kropeczkę, zmienię sobie tutaj rozmiar 20 na 20. Przede wszystkim damy kotwicę na środek i tutaj ustawimy sobie -10, -10. Z reguły połowa z rozmiaru nam wyśrodkowuje to wszystko. Teraz dajemy sobie okrąg, tu zmienimy sobie na 40, żeby był trochę większy. Dajemy kotwicę na środek i dajemy -20 na -20 i mamy na środku. Teraz tak, w przypadku kropki zaznaczamy visible. W przypadku kółka damy sobie hidden, wchodzimy w graf i tutaj będziemy wywołać funkcję do naszego kółeczka. Tu damy show circle, tutaj damy hide circle. Oczywiście nazwy możecie dostosować pod siebie. Teraz dajemy set visibility, widget visibility, to kopiujemy i tutaj zmieniamy na hidden i tutaj dajemy nasze kółeczko jako target. Ta funkcja będzie pokazywać, ta ukrywać nasze kółko. Teraz przechodzimy do naszego bohatera i szukamy funkcji event baggy play. Tutaj, żeby widget nam się stworzył, dajemy create widget, wybieramy nasz widget, promujemy prawym do zmiennej, tutaj sobie nazwiemy dot i dajemy add to viewport. W tym momencie podczas początku gry, jak tylko zaczniemy grać, widget nam się stworzy. Kiedy mamy już stworzony nasz widget i interfejs, przejdźmy do stworzenia funkcji. Ja sobie skopiuję funkcję do śledzenia linii, którą używam do mojego przycisku interakcji. Kopiowałem, wkleiłem i co muszę stąd wywalić? To na pewno mój przycisk interakcji zamienić na funkcję event tick. Śledzenie linii by channel wywalamy i dajemy śledzenie linii for objects. I tutaj jest wszystko to samo. Tutaj łączymy wszystko. Z tym, że tutaj przy implementuję interfejs zmieniamy na nasz, który stworzyliśmy właśnie przed chwilą. I tutaj wywalamy funkcję z innego interfejsu i dajemy circle message. I tutaj mamy target is BI circle, czyli mój interfejs. Tutaj jeszcze musimy stworzyć szyk obiektów, na które będzie ta funkcja oddziaływać, zmienić na World Dynamic. Kiedy to wszystko mamy już gotowe, tworzymy sobie dwie funkcje do naszego śledzenia. Ja ją nazwę show prompt i hide prompt. I to będą funkcje w naszej postaci, które będą wywoływać funkcje z naszego widgetu. I tutaj mamy show circle
i hide circle. I tutaj sobie łączymy, czyli ta funkcja będzie wywoływać schowanie okręgu, a ta wywołać jego pokazanie. Teraz tak, jeżeli chodzi o śledzenie, to jeżeli wszystko tutaj nam zadziała i wszystko jest prawdą, to wywołujemy funkcję z interfejsu. Nie tą funkcję, tylko z funkcję z interfejsu. I teraz, jeżeli to nie działa, to z fałszu wywołujemy funkcję hide prompt i tak samo stąd. Więc jeżeli na nic nie trafi nasze śledzenie, schowa nam nasze kółko. Nawet jeżeli trafi w interfejs, ale później z niego zejdzie, więc zadziała ten warunek, to znowu nam schowa kółeczko. I teraz mamy wszystko gotowe, jeżeli chodzi o funkcję dostosowaną do naszego widgetu oraz do naszej postaci. Więc teraz przejdźmy do stworzenia funkcji już w konkretnym blueprincie, na który będzie to oddziaływać. Stworzyłem sobie dwa cube'y, które przerobię na blueprint. Klikam sobie na jednego, daję blueprint, nie będę nic zmieniał. Mamy OK. Co musimy pierwsze zrobić? Najważniejszą rzeczą to jest zmienienie mobility. Tutaj movable zapisujemy. To jest to, co ustawimy tutaj, czyli Word Dynamic. Jeżeli by było static, jeżeli byśmy tutaj w naszym cubie zostawili static bądź stationary, no to niestety by to nie działało. Konieczne jest zmiana na movable. Potem dajemy class settings i tutaj dodajemy nasz interfejs. Zapisujemy, wchodzimy w event graph, to możemy sobie wywalić i teraz tak. To będzie nasza funkcja. Z tej funkcji kastujemy do naszej postaci, czy to pierwszo, czy to trzecioosobowej, nieważne. Tutaj dajemy getPlayerCharacter i tutaj wywołujemy naszą funkcję z naszej postaci, czyli showPrompt. I to tyle. I tutaj już będzie działać. Mamy zaimplementowany interfejs, mamy zmienione na movable, podchodzimy i proszę bardzo. Wszystko działa, mamy śledzenie. Tutaj nie działa, bo nie ma tego interfejsu zaimplementowanego. Teraz, dlaczego robimy to w taki sposób? Bo możemy zrobić to, nie musimy dawać tych funkcji tutaj, tylko możemy od razu wywołać tutaj, że się zawsze będzie pojawiać i będzie się to tyczyć zawsze dynamicznych obiektów. Ale co w przypadku, kiedy na przykład w pomieszczeniu jest ciemno, no i chcemy na przykład, żeby kółeczko pojawiło się dopiero jak zapalimy światło, a nie od razu, nawet po ciemku ktoś najedzie myszką i już się od razu pojawi. Albo przykład zamkniętej szafki. Jeżeli linia nam wychwyci obiekt w zamkniętej szafce, pokaże nam to, a my chcemy, żeby pokazało się dopiero przy otwartej szafce. Więc tutaj wchodzi na przykład funkcja gate'u. W tym pierwszym blueprincie dam sobie gate. Możemy też dać branch, ale gate będzie łatwiejszy. I damy bramkę zamkniętą. I tutaj damy custom event, na przykład destroy. I tutaj damy open. Jeżeli ta funkcja zadziała, bramka się otworzy, dopiero wtedy będzie działać kółeczko. I tą funkcję wywołamy naszym drugim cube'em. Otwieram tutaj tego cube'a, daję blueprint i tutaj damy cube2 blueprint destroy, żeby było łatwiej. I tutaj robimy to samo. Też sobie zaznaczymy movable, dajemy class settings, dodajemy circle. Napisało się. Z tego pierwszego to w zasadzie możemy sobie skopiować i przekleić. Oczywiście bez gate'a i bez tego. I teraz tutaj jeszcze dodam mój interfejs interakcji w tym drugim cubie. Tu mam interaction interface i teraz tak, jeżeli zrobię to, to chcę wywołać tym funkcję moim e. Dodam sobie zmienną cube i tutaj dodam sobie mojego cube blueprint, czyli ten cube blueprint, object reference zaznaczam widoczny
I teraz tak, używam E, wywołuję funkcję, musimy sobie odznaczyć, tu mamy add event cube blueprint z klasy destroy, tutaj dajemy cube'a. Jeżeli Wam ciężko znaleźć, to najlepiej sobie najpierw dodać cube'a i wtedy stąd dać destroy, szybciej znajdzie. I teraz dam sobie opóźnienie i po tym dam już destroy actor. Czyli tak, będzie śledzić się kółeczko, czyli będzie się pokazywać kółeczko i znikać, ale w momencie, kiedy użyję tego, wywołam tą funkcję, odczeka 0,2 sekundy i usunie aktora. Ale żeby to działało, wchodzimy w naszą mapę. Tutaj nam się pokazało coś takiego jak właśnie ten cube, ta nasza zmienna, bo zaznaczyłem ją widoczną. Daję tutaj pipetkę i z tego wywołamy funkcję. Teraz tutaj działa poprawnie. Teraz odpalamy. Dajemy sobie play i zobaczcie. Teraz nie działa circle. Teraz tutaj działa circle. Usuwam go i teraz działa circle, pomimo że wcześniej nie działało. I właśnie po to pokazuję właśnie to w taki sposób, żeby za każdym razem nie najeżdżało kółeczko, nie pokazywało się wtedy, kiedy najeżdżamy kursorem, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie. Po prostu jest to stworzone w taki sposób przez te funkcje, że my decydujemy już w konkretnym blueprincie, kiedy kółeczko się pokaże. Tutaj możemy dać funkcję, nie wiem, że przesuń obiekt, otwórz drzwiczki, w zależności jakie funkcje stworzymy i dopiero wtedy nam się pokaże. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Hejka, cześć!